Hej, witajcie moi drodzy! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o zegarku kultowym, o wyjątkowym Moodmasterze, który zapisał się w historii Casio G-Shock jako zegarek, który do dziś dnia jest obiektem pożądania. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o kultowym Moodmasterze, o wyjątkowym zegarku Casio G-Shock, który do dziś dnia zapisał się jako ten jedyny prawdziwy Moodmaster oraz który do dziś dnia jest obiektem pożądania wielu użytkowników zegarków. I każdy albo go ma w kolekcji, posiada, bądź też już go posiada. A jest to wyjątkowy zegarek, czyli pierwszy prawdziwy Moodmaster od Casio G-Shock, model GWG 1000. Model GWG 1000 jest modelem wyjątkowym. Od tego się tak naprawdę wszystko zaczęło, jeśli chodzi o takiego prawdziwego rasowego Moodmastera. Moodmastery w początkowej fazie, zaraz po swojej premierze, były bardzo mega drogie. To był obiekt pożądania wielu użytkowników zegarków. Każdy chciał go posiadać, każdy, kto się interesował G-Shockami. Uchodził za ikonę bezawaryjności, za muskularnego, mega mocnego, jeśli chodzi o upadki, o uderzenia. Zegarek naprawdę świetny i po dziś dzień zdał egzamin, ponieważ do dziś dnia zegarek jest bezobsługowy. Nie słyszano o jego awaryjności. Czy to jest więc zegarek idealny? No, może nie do końca, aczkolwiek dużo w tym jest również i prawdy, ponieważ zegarek naprawdę jest świetny. Ja powiem Wam szczerze, jeśli miałbym wybierać pomiędzy tym zegarkiem a GWG 2000, wolę GWG 1000. GWG 2000 jest mniejszy, oczywiście wygodniejszy, ale nie ma w sobie tego czegoś, tego ducha, tej legendy, czy też takiego obiektu pożądania, że mam coś naprawdę wyjątkowego i kultowego, a właśnie model GWG 1000 jest taki wyjątkowy i kultowy. W dawnych czasach, w momencie debiutu, model ten był mega drogi. Oczywiście były też inne ceny, inaczej zarabialiśmy, więc moi drodzy, poniekąd w dzisiejszych czasach cena powyżej 3000 to nie jest mało, a wyobraźcie sobie, co to było kilkanaście lat temu. Ponad 3000 zł. To naprawdę było bardzo dużo. Oczywiście w dzisiejszych czasach ten zegarek jako używany z drugiej ręki można kupić już za około 1600 zł. Nie mówię tu o stanie idealnym stricte, natomiast w naprawdę ładnym stanie można ten zegarek takie bądź podobne pieniądze dostać. Tak więc ten zegarek trafił do wielu więcej odbiorców niż w fazie początkowej, czyli tylko do tych odbiorców bardziej zamożnych. W tym momencie zegarek ten posiada miano tak naprawdę zegarka z klasy średniej wyższej, że tak to powiem. Po prostu każdy, kto sobie może pozwolić na zegarek do 2000 zł, na pewno miał z nim styczność, na pewno go nosił, na pewno go choćby przez chwilę posiadał, czy odsprzedał, jak mu się nie podobał, bądź ma go dalej w swojej kolekcji. Ja Wam powiem szczerze, z ręką na sercu, że ten zegarek ma mnie dożywoć. Jeśli chodzi o paski do tego zegarka, to opowiem o tym trochę później. Oczywiście są paski w naprawdę drogich cenach. Mówię tu o paskach typu DC czy Maharishi. Natomiast jeśli chodzi o wersję zegarka, no to sobie za chwilę zobaczymy, jakie te wersje tego zegarka były, bo oczywiście to nie była tylko podstawka, ale również inne wersje.
ale powiem Wam też szczerze, że ten zegarek ma wyjątkową, piękną lumę, a ta luma jest naprawdę wyjątkowa. Żaden zegarek jak do tej pory, jeśli chodzi o tak wyrazistą, piękną i wyjątkową lumę, to jeszcze od G-Shocka szczerze nie powstał. Ta luma jest naprawdę mega. Oczywiście możecie się ze mną spierać, że powstał, ale ja Wam powiem, że moim zdaniem, bo to jest moje zdanie, każdy ma prawo mieć swoje zdanie, lumy z GWG 1000 po prostu ta luma jest wyjątkowa, takiej lumy nie ma. Zobaczcie zresztą sami. A teraz pora na wersję tego zegarka, jakie do tej pory wyszły, jakie były, zobaczcie. Zegarek, podobnie jak GWG 2000, bo te zegarki są mega do siebie podobne tak naprawdę. Zegarki GWG 2000 i 1000 posiadają podświetlenie tym klawiszem środkowym. Podświetlenie jest mega jasne, fajne. Tak więc wracając do tematu, zegarek posiada zasilanie solarne. No wiecie, no przy tej cenie, gdyby nie posiadał, to byłby już naprawdę mega taki niesmak, no bo wiecie, na przykład model GGB100 jest oczywiście również Moodmasterem, aczkolwiek to jest to model bateryjny, dlatego został mocno hejtowany, mocno po prostu ten zegarek został niedoceniony, właśnie tylko dlatego, że nie ma zasilania solarnego. Dlatego mi się wydaje, że Casio wytacza takie trendy, że zasilanie solarne jest w modelach z wyższej półki naprawdę niezbędne i po prostu nie do zaakceptowania przez użytkowników. Mówimy tu cały czas o tej wyższej półce G-Shocka. Czas światowy. Stoper, timer, no wiadomo, podstawa, prawda? Bez tej podstawy ani rusz. Również w modelu GWG 1000. Model GWG 1000 jest tak naprawdę zegarkiem analogowo-cyfrowym, ponieważ posiada wskazówki analogowe oraz mały wyświetlacz cyfrowy. No i oczywiście nie obyło się w tym modelu bez sensorów. Jak to przypadło na Moodmastera, bez sensorów to by nie był prawdziwy zegarek. A mianowicie kompas, wysokościomierz oraz temperatura. Co za tym idzie również barometr, ponieważ wysokościomierz jest tutaj oczywiście oparty na wskazaniach naszego barometru.
ale więcej o tym opowiem Wam właśnie w pokazie bliżej tego zegarka. Zobaczcie. Jak to przystało na naszego Moodmastera, oczywiście wybierzemy się w teren i pokażę Wam już niedługo, jaką się sprawuje w terenie. Natomiast teraz chciałem Wam pokazać na szybko, chociaż może to tak szybko wcale nie będzie, ale chciałem Wam pokazać na stole, bo w terenie będzie ciężko. Po prostu. Jeśli chodzi o funkcję Moodmastera, przechodzimy do funkcji dolnym lewym klawiszem. Oczywiście mamy tutaj timekeeping, czyli dzień oraz datę. Też nie zwracajcie uwagi na szkiełko, bo szkiełko szafirowe, o dziwo, bardzo szybko się brudzi. Dobra, moi drodzy, więc przechodzimy tym klawiszem, przyciskamy raz, mamy barometr, akurat mamy 1039 hektopaskali. Żeby skalibrować ten barometr, no to oczywiście odkręcamy koronkę. Wszelkich kalibracji w tym zegarku dokonujemy za pomocą koronki. Oczywiście w danej funkcji. W tym momencie jesteśmy w barometrze. Wyciągamy ją na raz. No i możemy sobie dokonać korekty w górę bądź w dół, jeśli chodzi o kalibrację barometru. Na razie nie będę tej koronki zakręcał. Oczywiście koronka w tym modelu również wkręca się w dość ciekawy sposób. W innych modelach jest troszeczkę inaczej. Tutaj trzeba ją tak naprawdę długo kręcić, co też nie jest moim zdaniem wygodne. No ale producent tak to zastosował, więc tak to musi być. Dobra, przechodzimy dalej. Jakiś okruszek. Przechodzimy dalej. Mamy temperaturę. Temperatura jest o tyle fajna, że jeżeli raz zostanie skalibrowana, już nie musimy jej w kółko kalibrować. Temperaturę oczywiście odczytujemy po zdjęciu zegarka z ręki i odczekaniu pewnego czasu. No bo wiadomo, że nasze ciepło może oczywiście ten dekielek troszeczkę rozgrzewać. No i przede wszystkim tu akurat jest w tym tutaj sensor. Może wpływać, czy na pewno, czy będzie pod rękawem, wiadomo. Na pewno wpływa, więc ten odczyt temperatury, jeśli chodzi o noszenie zegarka na ręku, nie jest miarodajny i odradzam również tego typu testy, że kalibrujemy ten zegarek na ręku i on nam dobrze pokazuje. No to też nie do końca, bo nasza temperatura również może być różna, jeśli chodzi o temperaturę naszej ręki, więc to też może wprowadzać w błąd. Jeśli chodzi o miarodajne odczyty termometru, no to najlepiej zdjąć ten zegarek z ręki i wtedy na 100% będziemy pewni, po pewnym czasie oczywiście, że te odczyty będą jak najbardziej miarodajne. Dobra, jedziemy dalej. Tu mamy funkcję zapisów, jeśli chodzi o wysokościomierz. Oczywiście tu możemy dokonać 30 zapisów z tego, co pamiętam, a myślę, że dobrze pamiętam. A nie będziemy się nad tym na razie rozczulać. Idziemy dalej. Stoper, no to wiadomo. Startujemy go dolnym prawym przyciskiem i zatrzymujemy. Kasujemy go lewym górnym. No myślę, że to jest taki standard, jeśli chodzi o zegarki G-Shocka. Jedziemy dalej, mamy timer. Znaczy ja mam akurat ustawiony na minutę i teraz to jest wada tych zegarków, że nie możemy ustawić tutaj na przykład pół minuty. No niestety, możemy tu ustawiać tylko całe minuty. Także to jest takie trochę niewygodne. Nie wiem, dlaczego producent się sugerował w ten sposób, no ale niestety tak to jest zrobione. Oczywiście kalibracja również za pomocą koronki i zaraz Wam powiem, jak my możemy tutaj ustawić. ,60. No ale ja sobie już tak ustawiam na minutę, bo timer na 59 minut, no to moim zdaniem jest troszeczkę mija się z celem, aczkolwiek może to być również przydatne. Dobra, potwierdzamy. Nie wiem, czy zauważyliście, jak fajnie te wskazówki nam się składają, tylko wszystko po to, żebyśmy widzieli odczyt z LCD, z tego małego wyświetlacza cyfrowego. W ogóle zwróćcie uwagę, jaka piękna jest ta tarcza w tym zegarku.
Chodzi tu o jakość wykonania. Naprawdę świetny. Przepraszam. Naprawdę piękne. Naprawdę super jakość wykonania. Na ringu mamy miasta czasu światowego. Też zwróćcie na to uwagę. Mamy takie smaczki. Under. Widzicie? Ostrość. Under. Over. Jak wezmę palcem, to ostrość ginie. Widzicie? Mamy na tej tarczy również szereg dodatkowych, widzicie? Znaków. To wszystko się tyczy minus i plus, to się tyczy naszego wysokościomierza, ponieważ jak on pokazuje, możemy sobie ustawić, że ta wskazówka sekundowa będzie nam pokazywała w górę lub w dół, jeśli chodzi o zmiany naszej wysokości podczas podróży, czy też naszej ekspedycji. Dobrze, jedziemy dalej. Mamy alarm, mamy SIG, czyli sygnał pełnej godziny. Mamy alarm pierwszy, alarm drugi, alarm trzeci, alarm czwarty, alarm piąty, no i sygnał pełnej godziny. Alarmu śpiocha nie mamy, czyli tak zwanego SNZ. Dobra, jedziemy dalej. Word time. W moim przypadku jest to wskazówka sekundowa, pokazuje, nie wiem czy widzieliście, na NYT, czyli na Nowy Jork. Jedziemy dalej. Mamy RC, czyli receiving, czyli kiedy się zegarek nasz konfigurował z zegarem atomowym o 2:02 w nocy 1/29, czyli 29 stycznia. Bo najpierw mamy miesiąc, potem mamy dzień. Oczywiście nie możemy tego przestawić. W niektórych zegarkach, ale to naprawdę dosłownie w niektórych G-Shocka można dokonać tej zmiany. Z tego co wiem, to w którychś kostkach można dokonać tej zmiany. Ale to naprawdę jest bardzo, bardzo rzadka sprawa. Dobra, jedziemy dalej. No i mamy powrót do timekeepingu. Jeszcze nie wiem, czy zauważyliście, ale chcę Wam pokazać, na przykład wejdziemy w temperaturę i chcemy powrócić do timekeepingu. Po prostu wciskamy ten dolny, lewy klawisz przez dłuższy czas. Zobaczcie, co się stanie. Widzicie? Strzałka H-Time. I ta literka H-Time oznacza poziom naładowania naszego akumulatora. Czyli akumulator jest naładowany na H, czyli high, czyli najwięcej jak tylko możliwe. Może być jeszcze naładowany na M, czyli medium, czyli tak średnio, no i na L, czyli już naprawdę słabo i potrzebuje on doładowania. Oczywiście część funkcji, jeśli chodzi o poziomy naładowania, może być nieaktywna. Oczywiście w H wszystko jest aktywne, w M również, z tego co mi wiadomo, jest aktywne, natomiast już na literce L na poziomie light jest już, chyba sensory nie są do końca aktywne, ale nie chcę Was też wprowadzać w błąd. Dobrze, więc jeszcze sobie popatrzmy na wykonanie tego zegarka. Bardzo moim zdaniem jest świetne. Moim zdaniem jest to model fajniejszy niż GWG 2000, mimo że jest nie tak wygodny. Ja lubię duże zegarki. Może zacznijmy od tego. To po pierwsze, a po drugie to bezel. Bezel jest z tworzywa i można go w bardzo łatwy sposób wymienić. Jeżeli uderzymy, zawadzimy czy zarysujemy, jest to prosty. Natomiast w modelu GWG 2000 będzie to już bardzo skomplikowane, tym bardziej, że mamy tam elementy metalowe. Film o GWG 1000 jest dostępny na moim kanale, możecie sobie zerknąć. No i moim zdaniem Moodmaster typu droga wymiana, a bardzo łatwo go, jak to mówią, zarysować, no bo wiadomo, na wyprawach, no to możemy się przewrócić, możemy o coś uderzyć, to jest wiadome. Więc moim zdaniem mija się to z celem, jeżeli chodzi drogi zegarek w naprawach, a Moodmaster to się troszkę mija z celem. Natomiast zegarek GWG 1000 jest jak najbardziej moim zdaniem w porządku. Nic dodać, nic ująć. Zwróćcie też jeszcze uwagę na dekielek. Jest bardzo ładny. Sprawia takie wrażenie takiego muskularnego zegarka.
Naprawdę fajnie. Bezel tu jest akurat oryginalny. Pasek tylko został zmieniony. Osłonka sensora jest również oryginalna. Akurat jest w takim kolorze. Nie wiem dlaczego, czym się sugerowali, że zrobili wszystko. Jest takie jakby żółto ciemne, prawda? A już ta osłonka jest taka czerwono-ciemna. Nie wiem, czym się sugerowali, że tak wyszło. Jeszcze może dokręcę sobie koronkę. Wciskamy ją i po prostu kręcimy. I tak długo, długo, długo. Przepraszam, ale coś mi tam, jakaś chrypka wyszła. No i dokręcamy dość mocno, ale bez przesady. To jest bardzo ważne, ponieważ koronka odkręcona sprawia, że zegarek jest nieszczelny. Więc pamiętajmy o tym, żeby koronka była dokręcona. Dobra, no to lecimy w teren. Witajcie, jesteśmy w lesie z GW G1000 i za chwilę Wam pokażę kompas oraz wysokościomierz. Właśnie specjalnie nie chciałem Wam tego pokazywać przy stole, żeby Wam pokazać w terenie. Nie wiem, czy oglądaliście moje poprzednie filmy, ale akurat w modelu GW G1000 miałem kłopot z kalibracją kompasu w lesie. Oczywiście nie będziemy tego robić. Zaufamy, że pokazuje dobrze, ponieważ nie będziemy mieli żadnego odnośnika, drugiego zegarka, żeby porównać. Ale możemy mu zaufać, że jest ok. Pokażę tylko podstawowe informacje, jak to działa, jak to skalibrować. No i sprawdzimy w kilku miejscach kompas, czy oczywiście pokazuje jednakowo w tym miejscu, jak również po przejściu kilka metrów, kilkanaście metrów dalej. Ciekawi? No to ruszamy. No to za chwilę Wam pokażę. Oczywiście znajdujemy się blisko drogi, tam jest parking, tam są samochody, więc może być trochę głośno. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jeszcze śnieg nie stopniał w lesie. No mamy taki tak zwany lód, więc mam nadzieję, że się nie zabije, aczkolwiek mam takie trapery dosyć grube, że tak powiem, więc powoli oddalimy się trochę od tej drogi, żeby było lepiej mnie słychać i żeby nam te samochody nie przeszkadzały. No i za chwilę sprawdzimy. Zobaczcie, mamy takie drzewo, oczywiście z oznaczeniem drogi, bo takie malowania w lesie drzew oznaczają nam ścieżki. Dla tych, którzy oczywiście nie wiedzą tego. Więc będziemy się wzorować na tym oto drzewie. Kontrast złapał. Dobra. Czyli tak, kompas włączamy górnym prawym przyciskiem. Kompas. Oczywiście to nie jest kompas horyzontalny, jak w modelu GWF D1000, tylko zwykły kompas, więc musimy trzymać zegarek prosto. Nie zwracajcie uwagi, bo może kamera troszkę się wykrzywiła i to tak wygląda, jakbym ja trzymał krzywo zegarek, natomiast trzymam go jak najbardziej prosto. Zobaczcie. Kompas wyznacza nam 334 stopnie, co jest widać na tym dolnym wyświetlaczu, natomiast wskazówka sekundowa dokładnie pokazuje nam kierunek północy. Północ oczywiście może być magnetyczna, może być rzeczywista, w zależności od tego, jak sobie w ustawieniach skonfigurujemy. Oczywiście konfigurujemy go za pomocą koronki, już nie będziemy tego robić, bo to akurat nie ma tutaj większego sensu. Więc dobrze, więc znajdujemy się w tym momencie tak, no 330 stopni na Dobra, moi drodzy, teraz wysokościomierz. Wysokościomierza nie kalibrowałem. Pokazuje on w związku z tym minus 134 metry. Więc żeby go skalibrować, no to już odkręcimy tą koronkę, bo to jest bardzo łatwa rzecz. Wyjmujemy koronkę. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Minus 133 nam miga. I teraz tak, kręcimy tą koronką w górę. Tak troszkę szybciej. I powinien on nam za chwilę sam jechać. Zaraz zobaczymy. Widzicie, jak jedzie? Ponieważ nie sposób byłoby kręcić to koronko nie wiadomo ile czasu. My znajdujemy się na 150 metrach.
bo ja już tu w tym dobrze znam ten las, znam też mapy topograficzne tego lasu i wiem, że jest to 150 metrów, więc tak sobie to ustawimy. No i wrócimy z powrotem do tego samego miejsca i zobaczymy, czy będzie 150 metrów. Też poniekąd dlatego wybrałem specjalnie te drzewo. Ta tajemnica się wydała, prawda? Dobra, bo nam przeleciało. Teraz już sobie powolutku na 150 potwierdzimy i zakręcimy koronkę. Zakręcajcie koronkę, ponieważ jeśli zapomnicie jej zakręcić, a zanurzycie zegarek w wodzie, może to spowodować nieszczelność, że tak Wam, moi drodzy, powiem. No to już mam 151, no bo wstałem. Wiecie, jak klęczałem, było 150. 151 jak wstałem, więc zegarek jest naprawdę czuły. Kolejna sprawa jest taka, że wysokościomierz jest oczywiście na zasadzie barometru, więc musimy też wybrać dzień, w którym te skoki ciśnienia, czyli zmiany pogody, nie będą jakieś dosyć intensywne. Mamy oczywiście, zobaczcie, piękną, ładną pogodę, nie mamy chmur, więc myślę, że będzie to w porządku. Ale zwróćcie uwagę, jaką mamy tutaj górę. Nie wiem, czy będzie to tak widać, ale góra jest naprawdę zacna. Zacna jest wysokość, więc wejdźmy na nią. Dobrze, więc teraz sprawdzimy sobie. Wysokość mamy 153. Jak wstaniemy, to mamy też 153. Mamy górkę. I zaraz zobaczymy, jaką mamy wysokość na tej górce. No, jesteśmy można powiedzieć, na szczycie tej górki. Mamy wysokość 160 metrów. I zejdziemy z górki i zobaczymy, jaką mamy wysokość ponownie na zegarku. Czy te odchylenia będą duże, czy zegarek pokaże poprawnie. Za chwilę to zobaczymy. Górka ma wysokość 7 metrów. Oczywiście jakbyśmy ten zegarek 153, widzicie? Czyli jednak wysokość jest identyczna. Dlaczego początkowo miałem 151? Może dlatego, że jednak mamy delikatne zmiany ciśnienia atmosferycznego. Już tego nie będziemy sprawdzać, bo filmy z testami już były. Nie chcę też powielać w kółko tego samego na tych moich filmach. Dla zainteresowanych proszę o przegląd mojego kanału i oczywiście o obejrzenie moich filmów. Zwróćcie też uwagę na wskazówkę sekundową, która pokazuje plus. Widzicie? Czyli jednak, że zmieniło się to na plus. Chociaż teraz wróciliśmy na ten sam, na tą samą wysokość, to jednak pokazuje, że nasza wysokość się jednak zwiększyła. Zobaczymy, jak wyzerujemy. Tak samo, widzicie? No dobra, sprawdzimy jeszcze kompas, jeszcze raz. Chcę też prosto trzymać ten zegarek, żeby te odczyty były jak najbardziej miarodajne. O, teraz dopiero. Widzicie? To nie jest niestety kompas horyzontalny, że możemy go trzymać jak chcemy, tylko niestety musimy ten zegarek trzymać płasko co do ziemi. Mamy 316 stopni. Dobra, jeszcze sprawdzimy kompas na naszej górce 7-metrowej. Ja już też szybko chcę to przeprowadzić, ponieważ nie chcę Was zanudzać. Mamy kompas, musimy go płasko trzymać. No i mamy podobny odczyt 330, 122, podobny mamy. Czyli GWG zdał egzamin.
Moodmaster i las. Jego prawdziwy żywioł, prawda? Jak ja lubiłem mu robić fotki, szczególnie w lesie. A jak, moi drodzy, wygląda set do zegarka GWG-1000? Oczywiście w wersji europejskiej, w którym możemy kupić w naszych sklepach wraz z zegarkiem. Set do zegarka Casio G-Shock GWG-1000 na wersji 1A3R, wersja europejska, moduł 5463. Fajna puszka, fajne pudełeczko, oczywiście w jednakowym kolorze. Nie wiem, czy zauważyliście, że jest też większego rozmiaru niż standardowe. Standardowe jest coś takiego, tak jak pokazuję mniej więcej. I teraz tak, otwieramy. Co my tam mamy za cuda? No mamy oczywiście naszą wielką księgę mądrości, czyli instrukcję obsługi w kilku językach, z czego brak polskiego, to czyli standard. Mamy papierologię, wiadomo, różne papierki, mamy kartę G-Shocka. Co my tam mamy? Mamy oczywiście dowód zakupu z dystrybucji Zibi. Ja akurat mam jeszcze przedłużoną gwarancję, no ale tego tam już nie będę pokazywał. Zegarek zostaje ze mną, bo jest naprawdę, bardzo lubię ten zegarek. Mamy taką fajną reklamę. Oczywiście w secie od GWG 2000 również była taka fajna reklama. Moodmaster, Waveceptor, Touch Solar, GWG 1000, nie? Super. Wszystko fajnie. Oczywiście można sobie jeszcze to postawić na takich nóżkach. Znaczy podejrzewam, że to stało w sklepie. Aczkolwiek no trochę w to wątpię, żebyśmy my chcieli to stawiać u siebie na półce i jakoś z tego robić laurkę, nie wiadomo jaką. No ale może różnie to bywa. No i co mamy głębiej? Głębiej mamy oczywiście puszkę w kolorze kartonika. Zaglądamy do środka. Jest zegarek. Mamy przywieszkę. No tu akurat sznureczek się oderwał, ale to akurat nie ma większego znaczenia. Te puszki nie mają żadnych oznaczeń, jeśli chodzi o model. Nigdy nie miały. On oryginalnie był na zielonym pasku, ale ja go chciałem Wam pokazać. Już nie będę zmieniał paska, tylko po to, żeby Wam pokazać setu. Chciałem po prostu pokazać, że znajduje się zegarek, a ta przywieszka powinna być tutaj na sznureczku. No ale to już jest tylko szczegół. No. To tak, moi drodzy, wygląda set od zegarka GWG 1000 z wersji europejskiej, naszego rodzimego rynku. No i jeszcze poniekąd w takim oto secie możecie go zakupić z naszej dystrybucji, ponieważ zegarek jest jeszcze dostępny. Model GWG 1000. Paski, paseczki. No właśnie, o paskach do zegarka GWG 1000 można już napisać pewną historię oraz legendę, ponieważ paski, o ile paski podstawowe do tego modelu są w cenach normalnych, o tyle już paski, które są nieprodukowane, typu DC, windują ceny dosłownie z kosmosu. Natomiast, moi drodzy, ja Wam powiem szczerze, że zawsze leży jakiś złoty środek, ponieważ mamy ostatnio do wyboru nawet Chińczyki. Oczywiście nie polecam tego typu pasków, aczkolwiek jest to fajna alternatywa, jeśli ktoś poszukuje na szybko paska. No i oczywiście w ciekawych kolorach, w o wiele ciekawszych kolorach niż są to kolory oryginalne. Zresztą zobaczcie sami. Może sobie opowiemy kilka słów na temat pasków,
ponieważ nie wiem, czy zauważyliście, ale mój model GWG 1000 jest na pasku DC. Jest to już pasek niedostępny, który winduje naprawdę wysokie kwoty, jeśli chodzi o koszty zakupu tego paska używanego wysokie. Natomiast jeśli ktoś jeszcze trzyma tak zwany leżak magazynowy, no u siebie w szufladzie, no bo wątpię, żeby w sklepach te paski gdziekolwiek zalegały. Mam na myśli taki leżak magazynowy w naszych szufladach, oczywiście w oryginalnej folijce. To może cenić za taki nowy pasek z szuflady naprawdę kosmiczne pieniądze. Naprawdę, tak, naprawdę kosmiczne pieniądze, bo tak właśnie kosztują teraz paski typu Maharishi oraz DC. Aczkolwiek jeszcze pasek Maharishi na chwilę obecną jest dostępny po prostu w sklepach. No oczywiście nie w każdych, ale w niektórych jeszcze jest gdzieniegdzie dostępny też za duże pieniądze. No ale dobra. Chciałem Wam pokazać podstawowy pasek. Może zacznijmy od tego paska. Jest to pasek zielony od 1A3ER i na takim pasku była moja wersja GWG 1000. Ja oczywiście sobie założyłem pasek DC, więc ten zdjąłem. Jest to podstawowy pasek z gumy w kolorze takiej ciemnej zieleni. Teraz taka ciekawostka. Wszystkie te paski, niezależnie od tego, czy jest to pasek Maharishi, DC, czy też podstawowy pasek, są wykonane z gumy. Nie ma tutaj zastosowania, producent nie zastosował tutaj tak zwanego carbon fiber. Tak jak w innych modelach GW, znaczy się G-Shocka. Miałem na myśli GW9400 akurat, bo akurat w tamtym modelu pasek DC jest tak zwane literko J, czyli DCJ i już ta literka J wskazuje nam na to, że jest tam zastosowany carbon fiber. Dobra. Oczywiście niektórzy mówią, że pasek Maharishi i DC jest miększy od paska standardowego. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że ja tam nie widzę za bardzo różnicy, jeśli chodzi o miękkość tych pasków. Więc no, jak to mówię, ile ludzi, tyle opinii. No ale dobra. No to tak wygląda pasek podstawowy, zielony. Oczywiście występuje jeszcze w kolorze czarnym ten pasek. W kolorze żółtym, bo to też jest pasek podstawowy, tym razem od wersji 1.9. Ja po prostu chciałem sobie uzupełnić gamę swych pasków o kilka pasków, żeby po prostu sobie czasem zmienić. Bardzo ładnie pasuje do wersji 1A3 kolor żółty paska, naprawdę. Jeszcze to jest pasek podstawowy. Również pasek podstawowy występuje w kolorze czerwonym. Jeszcze. Akurat tego nie posiadam, bo uważam, że nie za bardzo do mojej wersji pasuje. To są paski podstawowe. Natomiast zanim przejdziemy do paska Maharishi, chciałem jeszcze pokazać Wam chiński zamiennik, tak zwanego Moro. Akurat to jest w kolorze takim zielono-ciemnym. Taki kamuflaż, można to nazwać. Nie wiem, czy to do Maharishiego to w ogóle nie jest podobne, natomiast jest to taki... No taki kamuflaż występuje oczywiście również w wersji DC, no ale powiem Wam szczerze, jest tak blady jak ściana i tamtego nie trawię, a ten jak najbardziej trawię. Oczywiście kolor sprzączki szlufki jest do wyboru, można sobie bez problemu wybrać, jeśli ktoś zakupuje taki pasek zamienny z portali, jak to mówią, zagranicznych. To jest pasek oczywiście nowy. I teraz chciałem zwrócić pewną uwagę, też nie chcę Was za długo zanudzać tym filmem, ale chcę też zwrócić uwagę na to, że rozmiar dziurek jest taki sam, o tyle jest on troszkę dłuższy. Grubość jest taka sama. To jest naprawdę zamiennik świetnej jakości, ponieważ wszystkie wycięcia pasują idealnie, także naprawdę nie jest źle. Wszystko pasuje, naprawdę nie ma problemów z przykręceniem tego paska. Szlufka, no to wiadomo, że nie jest G-Shockowa, natomiast sprzączka jest jota w jotę jak oryginał, także duży plus.
Jak z trwałością nie wiem, bo go nie nosiłem jakiś czas. Wiadomo, że będzie na pewno dużo, dużo słabszy, ale jest to na pewno dobra alternatywa dla paska oryginalnego. Oczywiście jakiegoś customu, bo ponieważ te paski są jednolito kolorowo, jedynie DC i Maharishi mają te wzorki. Tak jakby ktoś chciał jakiś pasek ze wzorkiem za niewielkie pieniądze, no to może sobie pozwolić na zamiennik. Ja nie mówię, żeby się kochać w zamiennikach, natomiast można po prostu sobie kupić, ponosić, zobaczyć jak się urwie, czy jeśli coś się z nim stanie, no to wiadomo, no, koszty są na pewno o połowę tańsze niż paska oryginalnego w jednolitym kolorze. No i wracamy i przechodzimy do naszego Maharishego. Jest to pasek już nie, znaczy się jeszcze dostępny z tego co zostało w magazynach, natomiast oficjalnie nie jest już produkowany. No jest to pasek na pewien sposób wyjątkowy. Oczywiście GWG 1000 w wersji Maharishi, jeśli chodzi o zegarek, to po prostu już kosmos. Jeśli chodzi oczywiście, że to nie jest zegarek składany, tylko zegarek oryginalny, to ceny są naprawdę kosmiczne. To musi się po prostu podobać, musi być fajne. No ja zakupiłem w swymi czasy, ponieważ miałem ku temu też taką okazję. No nie żałuję, ponieważ ten pasek zyskuje na wartości, więc chciał, nie chciał, to pieniądze za niego odzyskam z lekkim plusem, jak to mówią. To jest właśnie fajna rzecz w naszych G-Shockach, że niektóre rzeczy zyskują, niekoniecznie tracą. No po prostu to trzeba lubić, to musi być po prostu fajne, że tak wam powiem. No i tyle, co chciałem powiedzieć na temat pasków do mojego zegarka GWG 1000. No i tyle, co chciałem powiedzieć na temat pasków do zegarka GWG 1000. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za uwagę. Jeśli Wam się podobało, jeśli Wam się podobają moje filmy, dajcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Będzie mnie to motywowało do kręcenia nowych filmów. Jeśli nie będzie tych subskrypcji wiele, no to wiadomo, że filmów będzie też niewiele, aczkolwiek i tak będę się starał dla Was coś nagrać. Moi drodzy, ja nagrywam filmy hobbystycznie, ja na tym absolutnie nie zarabiam, bo nawet mój kanał na to nie pozwala. Widać nawet to po liczbie subskrypcji i wyświetleń. Natomiast lubię zegarki, lubię ten temat i chcę przekazać dużo interesujących wiadomości, nie tylko, jak to mówią, w gronie moich najbliższych, ale również dalej w świat. Oczywiście możecie się z tym zgadzać, nie zgadzać, aczkolwiek myślę, że sporo fajnych ciekawostek i fajnych tematów również poruszam w tych moich filmach. Oczywiście zapraszam Was do przejrzenia kanału i możecie sobie pooglądać filmy, bo mam tu trochę filmów o różnych zegarkach, no aczkolwiek również i testów. Także zapraszam Was serdecznie. Na dzisiaj to już koniec. Pozdrawiam Was z lasu i do następnego filmu. Hej!